Trzecia pieśń z cyklu Oblicza Morza Romualda Twardowskiego, zatytułowana Woda Zielona, do słów Jarosława Iwaszkiewicza. Dość straszny, żeby nie powiedzieć makabryczny, obraz faktycznie śmierci poprzez utonięcie. Na pewno każdego z nas taka perspektywa śmierci dość chyba przeraża. Tu z jednej strony mamy dość statyczny i wręcz pasywny sposób prowadzenia tej narracji muzycznej, której towarzyszy równocześnie dość przeraźliwy obraz. Już na samym początku woda zielona i głęboka powoli mi zalewa usta. Zanurzamy się pod wodę i ta woda jakby zaczyna wypełniać nas, jakby ta woda zaczyna nas topić. I jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to proponuję tak jak w pieśni pierwszej, znowu wsłuchać się w harmonie proponowane przez kompozytora. One są bardzo ciekawe, bo mamy tutaj oczywiście dosyć dużo dysonansów, które gdzieś tam bardzo często nam się jakoś minimalnie rozwiązują. To jak tak posłuchamy, grając sobie co pół taktu akordami. Pierwsze rozwiązanie, prawda? Mamy. I tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy teraz tą harmonię dopasować do tego, co się dzieje w tekście. Ja może zrobię taki eksperyment. I grając dalej harmonię, tylko harmonię, będę czytać ten tekst. Postaram się tak, żeby to było dobrze słyszalne. Woda zielona i głęboka, powoli mi zalewa usta. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawie napisane, że to w tym momencie, kiedy mówimy o tym, że ta woda powoli zalewa mi do usta, kompozytor jakby schodzi z tymi harmoniami coraz to niżej, coraz niżej. To jest tak jakby ten obrazowanie tego topiącego się, czy tego zanurzającego się w wodzie człowieka, nas w tym przypadku. Znowu, wydaje mi się, musimy grać bardzo płynnie. No jest to jakieś tam znowu jakieś oblicze morza, oblicze naszej sytuacji, w której się znajdujemy tak naprawdę. Czy faktycznie dochodzi tutaj do topienia w wodzie, czy jednak w ogóle jakąś sytuację życiową, w której brakuje nam powietrza, nie możemy oddychać. Te zmiany triol na czwórki, na szesnastki, żeby one odbywały się w tak może niezbyt klarownie przedstawiony sposób, czyli niech to się wszystko w jednym sosie toczy. I znowu mamy długie frazy, woda zielona i głęboka. Takt przerwy w partii wokalnej powoli mi zalewa usta. To jest jedno zdanie, które musimy potraktować muzycznie jako jedność. Czyli woda zielona i głęboka, powoli mi zalewa usta i świat. Fraza idzie dalej, czyli teraz ja już nawet popełniłem błąd. Nie powinienem się zatrzymać, powinienem dalej iść dalej. Zalewa usta i świat ogromny, świat szeroki, posoką w ustach moich chlusta. Do tego momentu musimy utrzymać pierwszą narrację pierwszej frazy i nie wolno nam jej przerwać. W dużej mierze leży to po stronie pianisty. Prawie taktowa pauza w partii wokalnej. Bardzo utrudnia, żeby na tyle utrzymać napięcie śpiewając, żeby zrealizować tutaj faktycznie ten łuk, który ponad tymi pauzami się roztacza. Więc tu, zwłaszcza właśnie na początku, zielona i głęboka, czyli woda zielona i głęboka, ten takt powoli mi zalewa usta. Nawet jeżeli mamy powoli mi zalewa usta, to musimy to w pewnym sensie pójść troszeczkę do przodu, żeby te dwie części zdania połączyć w jedno. Następna część tej pieśni, czyli znowu przecieka mi przez słabe dłonie, ucieka ach, niedotykalny i ręka, która za nim goni, zastyka w gesty na półbłagalny. Znowu jakieś dosyć nierzeczywiste obrazy. Znowu mamy od kompozytora dosyć ciekawą rzecz zaproponowaną od strony i harmonicznej, i muzycznej. Czyli takie
wręcz klastery rozpisane na ileś dźwięków i to też może... Ja wyczułam w tym jakiś strach. Więc może też nie myślmy o tym rytmie, który mamy zapisany jako rytmie po prostu do wykonania, ale który coś oznacza. To jest cały czas powtarzane. Ten motyw się w ogóle nie zmienia. Przecieka. To jest dosyć plastyczny i obrazowy sposób przeciekania przez palce. To wszystko możemy faktycznie sobie bardzo, bardzo sprytnie wyobrazić i kompozytor bardzo nam tutaj pomaga. Myśląc tymi obrazami na pewno będzie nam łatwiej to zrealizować. Mamy rallentando zaproponowane przez kompozytora na słowach w gest na pół błagalny, ale zastyga w gest na pół błagalny. Więc ja bym proponował, tak się umówiliśmy też z Tomaszem, że to rallentando będzie może bardziej wyczekane po zaśpiewaniu tej frazy, niż faktycznie będzie to takim zwalnianiem sukcesywnym, ponieważ to zastygnięcie wydaje mi się, że jest jakimś taką czynnością, która wymaga zatrzymania całej muzyki. Więc żeby nie przesadzić, proponujemy taki mniej więcej obraz, czyli i ręka, która za nim goni, zastyga w gest na pół błagalny. O ziemię, i idziemy dalej. Czyli i tak mamy to zwolnienie troszeczkę rozpisane przez to, że z 16 przechodzimy do trioli, więc aż tak dużo zwalniać już dodatkowo nie musimy, natomiast faktycznie to zatrzymanie tej muzyki jest chyba w tym przypadku konieczne. I znowu bardzo długa fraza. O ziemio, wodo, zawołanie i później wszystko inne wydaje się nierzeczywiste i przez zielone tafle płynne przebłyska światło wiekuista. Ja widzę taki obraz, kiedy faktycznie człowiek już jest coraz bardziej pod wodą i przez te zielone tafle jeszcze przebłyska już to światło, ale już jesteśmy w wodzie. Jest to dosyć straszny obraz, który tak naprawdę z warstwy muzycznej nie musi tego oznaczać, prawda? Jakbyśmy chcieli zagrać znowu samą, tylko z partię fortepianu, nie myśląc o kontekście. Powiedziałbym, że to jest całkiem piękne i starałbym się właśnie nie iść w stronę upiększania tej frazy, tylko w jakiejś tajemniczości. To może jest złowrogie, ono nam jakby pozbawia nas życia, więc wydaje mi się, że myślmy tymi kategoriami. Co możemy zastosować nieco znowu dłuższy pedał, który sprawia, że jak trochę łącząc te harmonie, uzyskujemy nieco inną moc alikwotów, niż żebyśmy, prawda, chcieli zakończyć na całkiem tonalnie brzmiącym akordzie, więc proponuję trochę tej pracy pedalizacją i barwami, które możemy uzyskać na fortepianie, zostawiając, to jest to światło wiekuiste. Na końcu sugerowałbym też takie zmiany pedalizacji, tak żebyśmy jednak potrafili je troszeczkę zakamuflować. To, co ja robię, czyli na przykład zostawiam odrobinę tego pedału z poprzednich dwóch taktów, z poprzedniego taktu, czyli trzeciego od końca, i nie wyczyszczam pedału, minimalnie zostawiam troszeczkę tego śladu, tego echa z tego trzeciego taktu od końca, mając w kontekście tekst, który opowiada o wcale nie jakichś bardzo pięknych czy beztroskich rzeczach. Śmierć w wodzie zielonej, woda zielona, wcale nie musi być to nie musi być woda zielona, tak jak mówię, poprzez jakieś obrazy pięknego, czystego morza z katalogów turystycznych, co raczej wydaje mi się, może w tej wodzie są jakieś rośliny, jakieś glony, jakieś coś, ona jest może brudna, może coś. Ta woda jest dla mnie absolutnie w tej pieśni złowroga, ona jest mętna. I chyba w taki sposób sugerowałbym Państwu, abyście tą pieśń od strony tej pianistycznej, gdzie właśnie te obrazy kształtujemy w sposób najbardziej wyrazisty, żeby taki obraz tego morza i tej wody przedstawić. Dziękuję.